Witam Was, dziewczyny, serdecznie ponownie. Naszym gościem jest Agnieszka Maruda-Sperczak. Będziemy dzisiaj mówiły o motywacji. Agnieszka zajmuje się motywacją błyskawiczną, inaczej zwaną metodą Instant Influence. Dobrze, to jeśli chodzi o motywację. Agnieszka, dlaczego jedni mają, drudzy nie mają? I skąd ją wziąć tą motywację, żeby działać, powiedz mi? Ja bym nie powiedziała, że jedni mają, drudzy nie mają, bo tak naprawdę motywację to my zwykle mamy do niektórych spraw, do innych niekoniecznie albo bardzo mało. Natomiast to nie znaczy, że jej nie ma. No i tutaj idziemy chyba w kierunku mitów związanych z motywacją, że bardzo często jest tak, że jeśli ktoś mówi o czymś, a tego nie robi, to znaczy chciałabym albo chcę rozpocząć ćwiczenia jakieś fizyczne, bo to bardzo często tego dotyczy, no to tak pół roku ludzie mówią o tym, albo chcę rzucić palenie i tak mówią całe i myślą. życie, kochana, nie tak, pół bardzo roku. często. I wtedy my myślimy, że tej motywacji w ogóle nie ma. No ale gdyby jej nie było tak w ogóle, to w ogóle ludzie by się też tym nie zajmowali i nie mówili o tym. Ale mają motywację do mówienia, a nie motywację do działania. Nie mają po prostu umiejętności albo narzędzi do tego, żeby to wprowadzić w czyn. I albo sobie odwagi? z tym poradzić, albo odwagi może też tak być, albo nie wiedzą, dlaczego warto na przykład rozpocząć te ćwiczenia fizyczne. Więc ta metoda, o której dzisiaj rozmawiamy, ona prowadzi do tego, że my po pierwsze wyszukamy powody, dla których warto te rzeczy zrobić, a po drugie znajdziemy sposób na to, żeby to faktycznie w życie wdrożyć. I dlatego chciałam też podkreślić tutaj, że to, że mówimy, to nie znaczy, że nie mamy motywacji, to tylko znaczy, że nie wiemy, jak to zrobić. Nie wiemy, czy nie chcemy. Nie wiemy. Czy nie chce nam się. Bo bo jak ja obserwuję, ja myślę od razu o tej grupie kobiet, z którymi ja się często spotykałam na konferencjach i one, chodzą od konferencji na konferencję, spotykają się, motywują się, jak mówią, że jesteśmy zmotywowane, tylko hello, co potem z tą motywacją? Co się z nią dzieje? Bo one są zmotywowane całe życie mówić o tym, czy kobiety, czy w ogóle ludzie, którzy chcą coś zmienić. Dla mnie to tak, powiem Ci szczerze, średnio to wygląda jak osoba zmotywowana, bo dla mnie, jak jestem zmotywowana, to ja po prostu działam, tak? Bo ja mam motywację, chęć, widzę, co mi to efekty da, działania. Dlaczego ja chcę to robić, nie? A tu chodzi o to, że bardzo często to jest na takim minimalnym poziomie i my nie wiemy, w jaki sposób to rozdmuchać, tak jak się, może być metafora związana z ogniskiem. Jak już przygasa ognisko, to zazwyczaj się tylko troszeczkę tli, tak? I ja bym powiedziała, że to jest na tym poziomie, tak? Kiedy mówimy, że chcemy, nie wiem, otworzyć biznes, chcemy coś konkretnego zrobić, to jest to tlenie się ogniska. Co zrobić, żeby ono się rozpaliło? My samym. Co robią harcerze? Dmuchają. Dmuchają. No i ta metoda jest trochę takim właśnie jakby rozdmuchaniem tej motywacji do większego poziomu, właśnie za pomocą między innymi poszukiwania dlaczego warto, czyli powodów. Jeśli ja sobie zdam sprawę z tego, że warto na przykład otworzyć firmę dlatego, że dzięki temu będę miała wolny czas, a dzięki temu będę miała, nie wiem... Nie będziesz miała wolnego czasu, jak otworzysz firmę. Oczywiście, Wróć. ale w perspektywie dobra. Ale może się okazać, że nie, będę miała więcej pieniędzy, albo będę bardziej niezależna, albo będę zarządzała swoim czasem. Tam jest mnóstwo różnych rzeczy i może się okazać, że w efekcie każda z nas znajdzie coś, co będzie dla niej istotne, bo to, że coś jest dla mnie istotne, niekoniecznie oznacza, że to jest to samo dla Ciebie ważne, tak? Ale jeśli ja już znajdę ten taki mój głęboki, ważny powód, czyli wartość, która za tym stoi, to w zasadzie to mnie już prowadzi. Tak? A my bardzo często zapominamy o tym, że pewne rzeczy warto robić. Myślimy w kategoriach muszę. Okej, to jest następna rzecz, tak, bo tu zawsze dbasz o tą jakość naszego słownictwa, sformułowań, czyli co, nie mówimy muszę, nie mówimy należy, wypadałoby, nawet sobie tutaj wypisała, a co mówimy? Przecież my z automatu mówimy, muszę dzisiaj to zrobić i to źle? No i to słowo muszę, jak ja to mówię zwykle, to jest killer motywacji, dlatego że jeśli coś musimy, to tak naprawdę to jest pewnego rodzaju przymus, a pod przymusem pojawia się natychmiast opór. I to jest trochę, co robiłyśmy właściwie jeszcze chwilę przed nagraniem, tak, że można złożyć ręce i to warto wypróbować. Kiedy nic nie robimy, no to też się nic nie dzieje, ale wystarczy przesunąć jedną rękę w lewo bądź w prawo i natychmiast pojawia się w tej drugiej ręce opór. To jak nie muszę, to co? Mogę. Mogę dzisiaj pójść do pracy, tak. Ale ja muszę iść do tej pracy, no to jak mogę powiedzieć, mogę iść do pracy? A jak nie chcę? Może mi się teoretycznie nie chcieć, natomiast być może, kiedy po prostu zamienię słowo muszę na mogę, albo warto, albo chcę, bo dla tych, którzy nie chcą tak wprost, to może warto. To może warto, tak? I jeśli to słowo muszę wykreślimy ze swojego słownika, to ono już nie działa tak bardzo negatywnie. Zamieńmy je na słowo warto, potrzebuję. Spróbujcie pobawić się, jak można to zamieniać i zobaczcie, jak wasze myślenie na dany temat się zmieni, bo Warto iść do pracy, ponieważ będę zarabiać pieniądze i moje dziecko
dziecko pójdzie do prywatnej szkoły. To dokładnie tak. I z każdą de facto rzeczą, z każdym tematem można zrobić to samo. I tutaj mamy tą metodę akurat 6 kroków, czy 6 konkretnych pytań, która prowadzi do właśnie takich odpowiedzi. To idźmy te kroki. Dobra. Zróbmy te kroki. Idźmy te kroki, zróbmy te kroki. Żeby zrobić kroki, to potrzebuję od Ciebie właściwie jakiegoś pomysłu, co chcesz osiągnąć. Daj mi jakiś przykład. Tak? No, zazwyczaj jak się spotykam z kobietami, zresztą cały Time for Business jest postawiony na tym, otwieramy biznesy, tak? Czyli chcemy otworzyć biznes. O właśnie, a co konkretnie? Bo to by było moje pierwsze pytanie. Co konkretnie? Czyli tak naprawdę co chcesz zrobić? Ale czy co masz biznes zajmować? Nie. Nie. Co dla Ciebie oznacza otworzyć biznes? Bo posiąść pewne kompetencje, które pozwolą mi otworzyć ten biznes, czyli wystartować, założyć firmę. Czyli już myślimy o tym, że niekoniecznie celem pierwszym jest otworzyć biznes, tylko celem pierwszym jest posiąść kompetencje. Tak, a to jest zupełnie co innego. I w tym momencie my możemy myśleć w kategoriach, dlaczego warto posiąść kompetencje. Bo mogę otworzyć biznes. Tak. I być niezależny. Tylko, że cofamy się troszeczkę wcześniej i zajmujemy się czymś mniejszym. Bo też mamy taką tendencję do łapania wszystkich srok za jeden ogon. My chcemy od razu wszystko. No chcemy tą firmę. No tak, oczywiście chcemy wszystko, tylko to powoduje, że to jest dla nas zbyt wielkie i nas przerasta. Więc zajmijmy się pierwszą częścią, drugą częścią, czwartą. Albo i robimy inaczej, otwieramy biznes nie przygotowując się do tego. Też tak robimy i potem się dziwimy trochę, że nie wychodzi, tak, że nie dajemy rady, że czegoś tam nie przewidziałyśmy. Oczywiście, że zawsze ryzyko będzie, natomiast dopóki nie sprawdzimy, albo dopóki się nie przygotujemy, no to też zmniejszamy swoje szanse. Więc ja bym w tym konkretnym przypadku właśnie poszła w tym, mówisz, chcesz zdobyć kompetencje, czyli konkretnie co chcesz zrobić, tak? Chcesz się czego nauczyć? Księgowości? Nie, czy chcesz zbadać rynek, zobaczyć, czy koncepcja jest dobra, albo wymyślić koncept na biznes, zweryfikować go, wiesz, pokazać to komuś. To jest masa rzeczy dobra, do to wybierzmy pokazać to komuś. Masz jakiś plan już zrobiony, załóżmy, i chcesz go pokazać komuś, ale nie wiem, obawiasz się, wstydzisz, nie wiesz. Wybieram sobie listę mojej konkurencji, która nie jest bezpośrednio moją konkurencją, albo ludzi, którzy już się znają na biznesie, jakichś mentorów. Dzwonię, pytam, drążę. Niech to będzie celem, tak? Zadzwonić, niech będzie celem zadzwonić do wybranej osoby, żeby się z nią umówić na spotkanie w celu omówienia biznesplanu. Może tak być? Wiesz co, omówienie to może być problem, ale przynajmniej kontakt telefoniczny lub mailowy. Okej, no dobrze, to tak się umówmy, że to może być Twoim celem. No to Iza, oczywiście wiesz, że tylko od Ciebie zależy, czy zadzwonisz, czy nie zadzwonisz. Oczywiście. Bo nikt inny nie może tego zrobić za Ciebie. Tak, ale też nie może Cię nikt do tego zmusić. Tylko Ty możesz o tym zdecydować. No to biorąc to pod uwagę, to dlaczego warto by było, żebyś zadzwoniła? Bo jeżeli chcę otworzyć biznes i mam taki plan, że pierwszym krokiem ma być zweryfikowanie tego pomysłu, no to mnie motywuje, tak? Mam motywację do tego, żeby to zrobić. No to biorąc pod uwagę to, co powiedziałaś wcześniej, to gdybyś sobie wyobraziła taką skalę od 1 do 10, to w jakim stopniu, jak bardzo zależy Tobie na tym, żeby zadzwonić? 9. 9. A dlaczego nie powiedziałaś mniej? No bo jestem zmotywowana na 9. Czyli co, mówisz, że zależy Tobie? Tak. Okej. A Ty tak trochę manipulujesz, kochana. Manipulujesz? Wiesz co, tu się możemy na moment zatrzymać. To jest trochę tak, jak dzieci wracające ze szkoły dostają ocenę pod tytułem 4, mamo dostałem 4. Jakie pytania dzieci dostają od rodziców? Zależy jakich rodziców. Klasycznych. Tak, klasycznych. Tak, a czemu nie 5? Prawda? I wtedy dzieci zaczynają się co? Usprawiedliwiać. Tak, albo to pani, to tam... Tak, nie przygotowałam się. Tak. Jakbyśmy powiedzieli... Jakbyś zapytała swoje dziecko, albo ktoś by zapytał swoje dziecko, a dlaczego nie 3? Bo byłem dobrze przygotowany. Prawda? Fajne. Jest motywujące, czy nie jest motywujące? No tak, bo zaczynamy o sobie dobrze myśleć, mówić, to jest fajne, tylko nam trochę brakuje. Więc tu mówimy o manipulacji, a tak naprawdę to jest po prostu zupełnie inne spojrzenie na... A propos manipulacji. Zupełnie inne spojrzenie w ogóle na... Bo to jest tak, oczekujemy... Na rozpatrywaniu tego, co zrobimy, tak? Czyli dokładnie. można zawsze powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna lub pusta, tak? Czy jak można to dokładnie do tego porównać. No ale idąc dalej z Twoim przykładem, wyobraź sobie, że już zadzwoniłaś do tej osoby. No. Co będzie fajnego z tego dla Ciebie, tak? Co fajnego się wydarzy dzięki temu, że zadzwoniłaś? Dowiem się więcej w mojej kategorii, dowiem się o zagrożeniach, dowiem się o tym, jak się przygotować, dowiem się wielu rzeczy, które już ta osoba może przeszła, tak? Może ograniczę pewne błędy, które mogłabym zrobić, gdybym się do tej osoby nie odezwała. Powiedziałaś przed chwilą, że dowiedziałabyś się, jak to zrobić, tak? Założyć ten biznes. Dlaczego to takie ważne dla Ciebie? No bo to jest pierwszy krok, żeby... Celem ostatecznym jest założenie biznesu, ale na początku muszę posiąść pewne kompetencje, a
ten telefon zbliża mnie do tego, żeby posiąść te kompetencje. A dlaczego ważne jest dla Ciebie, żebyś miała te kompetencje? No bo bez tych kompetencji nie mogę otworzyć biznesu. Co ważnego jest w tym, żebyś mogła ten biznes otworzyć? Być niezależna. Dla Ciebie. Dokładnie, czy tam mieć pieniądze, czy nie pracować z szefem, którego nie lubię. Powiedziałaś być niezależna. Dlaczego niezależność jest dla Ciebie taka istotna? No, to chyba jest ważne dla wszystkich, żeby być niezależną. Że ty tu i teraz Dla decydujesz... wszystkich, a dla Ciebie? Dla mnie jest ważne, tak. Dlaczego to takie ważne dla Ciebie? Daje mi chyba taką autonomię, szczęście, że to ja decyduję o sobie, ja jestem odpowiedzialna za swoje życie. I biorąc pod uwagę to, co powiedziałaś przed chwilą, to jaki może być Twój taki pierwszy krok do tego, żeby wykonać ten telefon? Być niezależną? Nie, mówimy o tym, że powiedziałaś, że dla Ciebie Już ważna mnie jest ta zakręciłaś. niezależność. To dobrze. Biorąc pod uwagę, że Twoim celem jest to, żeby wykonać telefon, to do tego wykonania telefonu, jaki może być teraz taki pierwszy, drobny nawet krok? Zrobić listę, tak? No. Zrobić listę. Tych kroków pierwszych albo może być dużo, albo mogą być inne dla każdego, tak? Bo jeden właśnie powie zrobić listę, ktoś powie wykonać ten telefon, wybrać osobę. To chodzi o to, żeby zacząć działać. Dokładnie. No i właśnie przez ostatnie kilka minutek przeszłyśmy całą metodę. Już koniec? Tak. Okay. To jest bardzo szybkie, bardzo krótkie, ale też bardzo skuteczne. Natomiast myślę, że czasem... Co to daje ludziom, jak Ty przejdziesz z nimi przez te 6 tych pytań, 6 tych kroków tej błyskawicznej motywacji? Oni rzeczywiście po prostu to robią. Robią to, zdają sobie sprawę z tego, co... Tak, co jest dla nich ważne, dlaczego to jest takie istotne i zaczynają w końcu te rzeczy, do których nie mogli się przedtem jakoś tak, nie wiem, przełamać albo myśleć, po prostu robić. Czyli jakbyśmy miały to spuentować, to co byś dziewczynom czy oglądającym nas radziła? Przede wszystkim przestań się zmuszać. To jest chyba pierwsza i najważniejsza rzecz. Tak, pamiętajcie o tym, że naprawdę nic nie musimy. Ktoś mówi, dobra, ale muszę płacić podatki. Ja wtedy sobie żartuję, nie musisz. Nie będziesz pracować? Najwyżej urząd Ci wejdzie na konto. Tak, to są żarty oczywiście, natomiast chodzi mi o to, żeby dać sobie to prawo do tego, że my tak naprawdę nic nie musimy, że możemy, że mamy prawo decydować. I tak samo ludzie, z którymi rozmawiamy, czy nawet nasze dzieci też mają prawo podjąć decyzję w niektórych kwestiach. I dopiero kiedy sobie uświadomimy, że wcale nie musimy, to zaczynamy myśleć, okej, ale mogę. Dlaczego warto, tak? I dopiero wtedy to jest motywujące. W momencie, kiedy się przymuszamy, no niestety... Nie działa. A pamiętajmy, że mieszkamy w Polsce. Pamiętajmy, jak wygląda też system edukacji. Pamiętajmy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Żyjemy w tym, więc to jest coś, co naprawdę potrafimy robić, bo żyjemy w takim otoczeniu, w takiej codzienności. I ten sposób myślenia, który ja proponuję, czyli uznanie tej autonomii, czyli nie muszę, dlaczego warto, jest, powiedziałabym, no, na tym gruncie trochę taki nowatorski. Ja nazywam to manipulacja nawet. Tak, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w ten sposób myśleć. Myśleć w ten sposób o sobie myśleć, też analizować swoje działanie. Tak, i o innych. A to jest naprawdę skuteczne. Zresztą autor tej metody, Michael V. Pantalon, przebadał to w ponad 100 badaniach. I jemu wychodzi, że to działa. Agniecha, bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, musimy kończyć, bo ten odcinek będzie taki długi, że nikt go nie obejrzy. Byśmy mogły gadać i gadać. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, co Wam radzę? No, posłuchajcie tego, co Agnieszka mówi. To są mądre rzeczy. Zacznijmy myśleć inaczej. Zacznijmy analizować te pozytywne rzeczy, bo to jednak buduje i pokazuje nam, że nadajemy się do wielu rzeczy, o których byśmy nawet nie pomyślały. Tak? Nie ograniczajmy naszych dzieci i na końcu najważniejsze. Wy nic nie musicie. Nie musicie założyć biznesu, nie musicie skończyć pracy na etacie. Jeżeli możecie, to można budować, uczyć się i rozwijać. Nic nie musicie. I z takim tutaj, że tak powiem, jak to nazwać? Akcentem? I takim puentą? I takim przesłaniem, kochane, żegnamy Was, a Agnieszce serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam również. Cześć.